przyszła informacja, że kierownik budowy będzie chciał widzieć kawałek pod fundamentami odkopany, szczególnie w tym najgorszym momencie, nie wiem czy to na filmiku widać, ale jest tu plastelina straszna z tej gliny utworzona, której kopiemy teraz. Więc zaraz będę miał możliwość pokazania, jakby wyglądało kopanie samych fundamentów. Z tego powodu się wziąłem do tego korytowania ze sztywną łyżką z zębami. Jest tu pełno w tej ziemi pozostawionych jakichś starych syfów, fundamentów, kanałów. A zobaczymy, co to tam dalej siedzi w tej ziemi. Super. Coś trochę piasku. Czyli tak pousuwać te wszystkie gruzy, cegły, pozostawione śmieci. A, coś większego było. Nawet czystsze, dajmy tu na zasypkę. Coś próbowało łapać. Aha, dalsza część. Wyłaziłaś z tej ziemi. Tak to trzeba powyjmować. Muszę troszeczkę przegłębić. Pozostałości starej stabilki, tu się to uzupełni, przejedzie walcem. Ale na pewno na czymś takim nie będziemy mogli budynku postawić, więc i tak trzeba ziemię z grubsza wyczyścić. Okej, gdzieś tu chyba będzie tego koniec. Mam nadzieję. Chyba jak następnym pasem się wrócę do drugiej części budynku, się będę tym bawił. Jest 30 cm przegłębione, a końca tego nie widać. Nic, jak nie ma problemów, to jest nudno. Ok, teraz możemy przy okazji kopania tego wykopu testowego mogę pokazać, w jaki sposób zrobić tutaj tą pierwszą linię ław. Tworzymy sobie nową powierzchnię. Tu będziemy mieć w ogóle, jeszcze sekundę, pomiędzy punktem numer 4, który się znajduje tutaj, pokażę na mapce, tu mamy punkt numer 4 i zjeżdżamy na punkt numer 6. Czyli tworzymy sobie nową powierzchnię. Zrobimy sobie to na tej zasadzie. Zrobimy sobie ścianę 0. Obojętnie. Wybieramy powierzchnię szczytu drogi. Wybieramy punkt wcześniej naniesiony 4. I kończymy na punkcie numer 6. Czyli na tym. Ok, teraz tak. Szerokość ław według planów ma w tym momencie 80 cm, czyli potrzebujemy 1,80 m. Czyli szerokość drogi, bo jest to rozbijane na dwie połówki, byśmy musieli mieć 90 cm, żeby uzyskać 1,80 m szerokości wykopu i będziemy to mieć wszystko w poziomie. Zostawiam sobie to na tych samych rzędnych co 0 budynku, ponieważ zazwyczaj na planach mamy
mamy od zera odniesienia i tutaj wszystkie te ławy fundamentowe są akurat na poziomie minus 1,30 m, więc będę to sobie w stanie zrobić samym offsetem. Tworzymy powierzchnię. OK. I teraz to są nasze ławy fundamentowe. Zmieniamy sobie offset z platformy na minus 1,3 i możemy przejść do kopania. Dzięki temu te linie nam pokazują krawędzie wykopu. Jest tego o wiele łatwiej sobie przypilnować. Sekundkę, tu musimy zacząć stąd gdzieś. I mamy 40 cm do zebrania. Nie jest źle. Galaryta straszna. Się spodziewam, że i tak będziemy tutaj grunt wymieniać, ale to mniejsza o to. Co niech po prostu zobaczą, co tutaj pod ziemią siedzi. Okay. Troszeczkę trzeba przybrać tej lewej strony. Zaczniemy i pilnujemy, żeby łyżka nam szła po krawędzi. Ok. Teraz samą końcówkę sobie zetnę łyżką na płasko, żeby nie było śladów po zębach. I wykop kontrolny mamy gotowy. Zatem jak widać, w sypaniu po przyłożeniu zębów jesteśmy idealnie na poziomie, wygłaskane na płasko. Gotowe. Już decyzja co do wykopów pod te ławy fundamentowe. Zdecydowali się przegłębić o 40 centów i dać więcej betonu, więc tu zamieniamy się na minus 1,7 m i zaraz pokażę, jak sobie skrobnąć ten narożnik, ponieważ jesteśmy tutaj w tym miejscu, gdzie teoretycznie powierzchnia wychodzi nam poza, a my musimy się trzymać tak, jakby tutaj mamy ten róg. Zaraz pokażę, co prawda akurat to jest mały, prosty budynek. Przy większych projektach jest to cięższe, bo to by to można było zrobić na oko według tych fioletowych linii, w sumie trzymając się tylko poziomu, ale pokażę, jakby przyszło coś poważniejszego robić. Czyli tak, najważniejsze jest, jeszcze sekunda, żeby sobie posprawdzać, pomiędzy którymi punktami będziemy przechodzić. Tu z tego co widać jest to punkt numer 4, punkt numer 4, punkt numer 3 i później z punktu 3 do 2. I na tej samej zasadzie tworzymy sobie powierzchnię drogi, używając tych dwóch punktów, czyli tak, szczytu drogi, tu będziemy mieć, powiedzmy, S2 sobie to nazwiemy, następne, wiesz, to było z punktu 4
na punkt 3. Ok. I szerokość tu w tym miejscu nasze ławy, patrząc po planach, mają 75 cm. Tak dobrze mówię? 75 cm. Potrzebujemy dodać po pół metra z każdej strony na szalunki, czyli wychodzi nam 1,75 m. Czyli szerokość zrobimy sobie 0,85 m, powiedzmy, to będzie wystarczające. Ok, zapięczamy. Teraz na tej utworzonej powierzchni, tutaj widać, że jak przesuwam maszyną, mamy utworzony ten odcinek. I teraz z punktu 3 do numer 2 tworzymy sobie następny. W takich krótkich odcineczkach to będzie trochę sporo przełączania tego. Szczytu drogi z punktu numer 3 na punkt numer 2. I na tym przełamaniu mamy tą samą szerokość. Czyli też robimy sobie tutaj 0,85. Ok, zakończę. I teraz tak, mamy dwie te powierzchnie, 85 i tą naszą trzecią. Przerzucamy się na S2. Mamy tu zaznaczone minus 1,70 m, czyli ujęta jest ta zmiana. I teraz przejdźmy do kopania. Tak to już wygląda, patrząc po samej łyżce. Tu mamy początek. Tu jest nasz następny punkt, numer 3. I tu mamy punkt numer 2. To będzie to nasze naroże. No i zaczynamy. Contract to get a price for the wood from the mill. We then figure out about what it's going to cost